Kiedy pan po raz pierwszy dowiedział się, że w Warszawie było getto? Dowiedziałem się dopiero w 1945 roku, kiedy przyjechałem tutaj do Warszawy. W ogóle ja się urodziłem w Toruniu, tam uciekaliśmy do Lublina i całą okupację właściwie przeżyłem w Lublinie. I dopiero w 1945 roku, wtedy już miałem, po pierwszej klasie byłem, z rodzicami przyjechaliśmy do Warszawy. I no, chłopak, który ma właściwie 8 lat, no, nie może się daleko ruszać. Akurat to było przy pobliżu stadionu futbolowego Legii i tam poszedłem do drugiej klasy. Też nic nie wiedziałem, nie ruszałem się z tego miejsca. Ale już było to, że nie można było dalej iść, bo co chwilę coś groziło, coś było, jakieś ruiny, nie wiadomo jak można było przejść, zobaczyć. No później, kiedy się przenieśliśmy tutaj do Alei Niepodległości, to już tutaj było miejsce łatwiejsze i wtedy no, dobrze, że akurat ojciec nieraz chciał poprowadzić, ale prowadził, oni sami nie znali tego miasta. Oni poszli, bo tam były ruiny, bo było coś, można do zrujnowanego domu wejść. No, weszli na teren getta, ale to nie była rodzina, która czytała, to byli bardzo prości ludzie, moi rodzice. W związku z tym ja niewiele się mogłem dowiedzieć. Ja się mogłem tylko dowiedzieć, mogło mnie to przerażać, mogło mnie bulwersować, ale i interesować. Prawda? W związku z tym, jeżeli ja nie miałem możliwości tego usłyszeć z domu, no to musiałem starać się tego. No i dość wcześnie zainteresowałem się historią Warszawy. Skończyła się, to jest 7. klasa, to była szkoła podstawowa na Raszyńskiej, gdzie tam pracuje teraz pani, tutaj jest specjalnie dla nawet cudzoziemców jest to szkoła. I przeszedłem do szkoły, do liceum TPD. To była szkoła dość specyficzna. Wtedy w Warszawie było kilka szkół, gdzie nie było religii. I dlatego też tam, do tej szkoły, do naszej klasy chodzili dzieci, ludzi, którzy nie chodzili na jakieś religijne jakieś spotkania. Ale też nie rozmawialiśmy między sobą. Teraz ja wiem, dlaczego nie rozmawialiśmy. Bo każdym tym dzieciaku, który tam był strach. Jedno dziecko przyjechało do Warszawy ze Związku Radzieckiego. Nie miało ani ojca, nie miała matki, ze sierocińca żydowskiego. O tym się nie mówiło. My nie mówiliśmy, to jest Żyd, to jest Polak, to jest katolik. To po prostu była klasa. Druga dziewczynka też nie opowiadała, Lucyna, moja koleżanka, chociaż ona właśnie przeżyła wojnę w Warszawie, ukrywała się na Żoliborzu w skrytce. Mój kolega, który bardzo bliski do dzisiaj jest, Maciek, ukrywał się na ulicy Miedzianej. Teraz my o tym rozmawiamy. To teraz wychodzi. Naszą koleżanką była Ewa, której rodzice ratowali, ale też tego wtedy nie mówiliśmy. Wszystko było pięknie. Każdy się uczył, każdy obchodził swoje urodziny, skończyliśmy liceum tego i każdy poszedł na jakieś studia. I teraz okazało się, że ten kraj to nie jest taki prosty kraj, jeżeli szerzej przechodzisz. Zaczynają się, naraz się dowiadujesz, że są ludzie, którzy nie lubią tych moich kolegów z klasy. Dlaczego nie lubią? Bo to są Żydzi. I naraz zaczynasz słyszeć coś, co jest straszne, że są ludzie, jednych nienawidzą, że dlaczego nienawidzą, nie wiesz dlaczego. I wtedy zaczyna się właściwie druga szkoła, drugi uniwersytet.
kiedy pomalutku zaczyna się dowiadywać człowiek historii każdego człowieka, a jest to najważniejsza rzecz. I mi się wydaje, że dzisiaj można, bo każdy miał życiorys, nawet jeżeli młodzież ma teraz 15 lat, czyli nawet żeby opowiadało, jak to był tutaj stan wojenny, jak wcześniej pewne rzeczy, można opowiadać. I mam nadzieję, że, bo to nieprawda, że młodzi nie chcą słuchać, bo ja to wiem z własnego doświadczenia, kiedy z nimi chodzę po cmentarzach żydowskich, ale dlaczego ja nie jestem żydowskiej rodziny, dlaczego akurat ja jestem takim nośnikiem, przenośnikiem? Dlatego, że w tym kraju było kilka takich rzeczy, które wyrzuciło tych ludzi z tej ich ojczyzny. Ale oni zawsze tutaj w jakiś sposób zostali. W związku z tym ja mogłem być tym łącznikiem między nimi. Dlatego też, ja nie miałem rodziny, mi o wiele łatwiej było. Ja studiowałem na takim kierunku, to była geologia, że mogłem jeździć po różnych miastach, miasteczkach. I wtedy też przerażająco zobaczyłem, że ludzie jeden drugiego nie szanuje. Nikt w tych miasteczkach nie poszedł na cmentarz żydowski, żeby go jakoś zobaczyć, czy nawet miasto też to nie obchodzi, bo to nie ich. W małych miasteczkach jeszcze do tego nienawiścią bali się i myśleli, bo przecież przejęli te nędzne domki, a jak oni wrócą, to my będziemy musieli oddać. A dlaczego? W związku z tym nie ma jakiegoś szacunku, litości. Raczej trzeba robić coś, co zniweczy. Cmentarz może gdzieś był. No raz udają idiotów. Mówią, że gdzieś tam jest. Ale nikt nie powie, ani ksiądz z ambony, ani nauczyciel, że tego. I to są te straszne lata 50., 60. I dopiero 68 rok, kiedy nastąpiła tutaj właściwie antysemickie tego, ludzie wyjechali i w pewnym momencie ci tu, którzy zostali, zrozumieli, że też coś stracili. I zaczęło się jakieś szukanie tych miejsc, słuchanie starszych ludzi, no starszy człowiek zawsze lubi coś opowiadać, prawda? I wtedy powstaje to tego. Że tak powiem, ja to robiłem dla swoich bliskich, prawda? I wtedy zrozumieliśmy, że można to zrobić również dla ich dzieci, a również dla Polaków zrobić. I to jest tak ważne, najważniejsze, żeby zrobić dla Polaków, żeby zrozumieli, że tu mieszkali inni jeszcze, to znaczy Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, gdzie polityka jątrzyła, zniechęcała do ludzi, dzieliła ludzi na wierzących, niewierzących i tego. I trzeba zacząć było przekonywać tych ludzi, że historia tego kraju i prawdopodobnie każdego kraju składa się z wielu ludzi, z wielu religii i w ten sposób można właściwie, no, jeżeli poznajesz człowieka, to możesz go zrozumieć, dlaczego on jest taki smutny, dlaczego on się czegoś boi, dlaczego on nie mówi, prawda? I to jest najważniejsze. I mnie się jakoś udało, bo znalazłem grupę ludzi, to nazwaliśmy Żulem, Żydowski Uniwersytet Latający, który w jakiś sposób wyszukiwał tych rzeczy. Monika Krajewska robiła zdjęcia nagrobków, ja dokumentację tych nagrobków, oglądaliśmy synagogi, przyjeżdżali ludzie, mogliśmy im pokazać i musieliśmy nawalczyć z władzami, bo to było w ten sposób, że władze
jak gdybyś wstydziły się i na przykład jeżeli byśmy mówili, tak jest koło 400 cmentarzy, a my mówimy nie, jest koło 1000 cmentarzy, bo cmentarz jest zawsze cmentarzem, miejscem aż do dnia sądu ostatecznego, gdzie wtedy ludzie zmartwychwstaną i wtedy trzeba mieć jakiś szacunek. Nie trzeba mieć adoracji, tylko szacunek. I to jest najtrudniejsze. Jak ciężko było rozmawiać z ludźmi w tych miasteczkach. Oni się bali i nie umieli powiedzieć, nie przechodziło im słowo Żyd. Oni nie wiedzieli, czy Żyd jest dobrym słowem, czy złym. Czy mówiąc na kogoś Żyd, mówisz na niego, coś go opluwasz, czy mówisz, no normalnie mówisz, prawda? Ale do dzisiaj, jak wiecie, tego niechęci do różnych narodów, niechęć do Cyganów, niechęć do Arabów i nadal niechęć do Żydów istnieje i dlatego tak ważna jest ta edukacja. I to, co się akurat robi, na przykład pamięć, prawda? My nie wiemy, dlaczego w naszym instytucie powstała myśl taka, żeby od 22 lipca, czy to 23, kiedy się zaczęła deportacja do Treblinki, żeby robić ten marsz. Pierwszy marsz zrobiliśmy, marsz pamięci, który szedł pamięcią o Korczaku, dlatego że Korczak znalazł się w tym panteonie polskim również, bo Korczaka uznawano, że jest Polakiem, prawda? Chociaż przecież był z rodziny żydowskiej. I wtedy szliśmy, ja akurat musiałem po drodze, ale szliśmy od Unschlagplacu do domu Korczaka. Nie od śmierci do życia. I w ten sposób pokazywaliśmy, i to już było dużo ludzi, to już są wakacje i tego. I potem zrozumieliśmy, że dalej możemy takie rzeczy robić i wtedy ludzie to rozumieją. Dużo ludzi starszych przychodzi, ale przychodzą z wnukami. I w ten sposób to co jest takie ważne, bo wyobraźmy sobie, jak zrobiliśmy tutaj ten marsz, żeby zobaczyć, gdzie były ukryte bańki, gdzie było ukryte archiwum Rygebluma. I też szliśmy w takim dziwnym... Nas nie przeszkadzało, że ktoś z góry opluwał nas, mimo wszystko. A to było tylko w tamtym roku. Chcieliśmy też pokazać te całe historie, kiedy od Marysi Eisenstadt zrobiliśmy taki marsz. I kończyliśmy tutaj, koło naszego instytutu, bo tutaj były ostatnie gdzie wiemy, że tutaj mieszkali, że tutaj było. Także potrzeba taka jest konieczna, dlatego też opowiadanie i takie, to nie nazwijmy tego spektaklem, to znaczy marsze pamięci, no bo to jest dobre słowo. Bo w takim marszu pamięci idzie się albo w ciszy, albo przypomina się coś, prawda? I tego, bo to, czy tutaj na Lewkach, a teraz bohaterów getta, jakiś jazzysta swoją jakoś zagra jakąś melodię, to może nie jest takie ważne. Jest ważne, że jesteśmy na tej ulicy, która była do bramy getta, gdzie rozpoczęło się powstanie w getcie. Mi się wydaje, że dużo młodych ludzi to rozumie. Między innymi tutaj bardzo dobry pomysł był, to były takie wstążki, to były takie z imionami, bo każdy też ciągle się przedstawia, zginęło tyle tysięcy, 200 000, 300 000, 400 000, to one nic nie mówią. Ale jeżeli masz imię, to imię jest jednego człowieka i tu już wiesz, to już czujesz całkiem coś innego. Bo czujesz człowieka, a nie liczbę. I dlatego też mi się wydaje, tak ważne te różne pamięć, ważne
I to mi się daje, że się nam udaje. Przecież dzięki temu dopiero w tamtym roku po raz pierwszy te żonkile stały się powszechne. 2 lata temu, 3 lata temu tego nie było. One już były. Ludzie, jak ja pamiętam, którzy się ustawili ze świeczkami wzdłuż Żelaznej, gdzie był most między małym a dużym gettem, to tego dopiero w tamtym roku ludzie się w tramwaju nie wstydzili, żeby takie żółte kwiatki jeść. A historia też jest bardzo, bardzo tego. Nikt w getcie nie dał żonkili. Żonkile były drogim kwiatkiem. Pani Adina Świdowska, która opowiadała to Markowi Delanowi, mówiła o mleczu, bo wtedy to był początek wiosny i w getcie wśród ruin żółte mlecze. I matka, która chciała w jakiś sposób podziękować, że nie wiem na ile uratowała tego dzieciaka, na 5 dni, na 10, bo dała mu życie, matka podarowała jej te mlecze. A dopiero później, kiedy ona to opowiedziała Markowi Delemanowi, kiedy była sama chora, no to wtedy już uznano, że takim kwiatem wiosennym będzie żonkile. Jeszcze do tego ona ma taki kształt, który może być gwiazdą Dawida i podwójnie. I wtedy grupa z Markiem Edelmanem stała z tyłu, kiedy się skończyły oficjalki, kiedy oficjalnie się skończyło, to szli od tych miejsc. I wtedy na przykład, jak dzisiaj pamiętam, przy pomniku właściwie nie bohaterów getta, tylko przy pomniku Mordechaja Anielewicza na Kopcu. Tam składaliśmy to. I składaliśmy pod pomnikiem przy Umschlagplatzu, prawda? I to już jest całkiem inny sposób. I ludzie przychodzą i chcą słyszeć. I to jest to. Dlatego mówię, że w tej chwili my starsi, na przykład w tej chwili, 3 dni temu spotkaliśmy się. Irka, która przyjechała z Izraela, Włodek, który przyjechał ze Szwecji, Ewa, która to jest w Polsce i zaczęliśmy wspominać i naszą szkołę i zaczynać opowiadać te rzeczy, które się działy, bo teraz można opowiadać, jak się człowiek bał. Ja pamiętam, jak moja mama opowiadała, że ja się pytałem, dlaczego mnie wargi tego, a to był akurat nalot w Lublinie tego. No, dziecko się bało. Maciej jak opowiada, przecież tego dla nas jest w tej chwili to oczywiste, na przykład, że chłopcy, którzy wychodzili z matką, musieli, żeby siusiać, musieli się ukrywać. W tej chwili tutaj co chwilę gdzieś stanie pod drzewkiem. A tam jemu nie wolno było. Bo że ktoś tego, co zabije siebie, matkę i osobę, która pomagała. I to wszystko się działo w Warszawie. I myśmy to dopiero wiele lat później opowiadamy, kiedy już byliśmy, studia skończyliśmy, kiedy się rozjechaliśmy. Dopiero wtedy to odżywa. I stąd ta pamięć, ona się zmienia z każdym rokiem i inaczej się przyjmuje to. Także... Chciałam wrócić, kiedy pan pierwszy raz był na jakichś oficjalnych uroczystościach pod pomnikiem właśnie? Ja pod pomnikiem byłem, to było lata, kiedy, to było lata 50 chyba 6 to było, a później to już były tak, to po prostu przychodziliśmy, spotykaliśmy się, pamiętam, ale były te gorsze lata, kiedy pamiętam, szliśmy, kiedy wyjeżdżała Gienek i Kasia, staliśmy tam, bo część z nas wyjeżdżała, ostatni raz się spotykaliśmy. I to potem to już było, że tak powiem, coroczne święto, ale to było prywatne święto.
Oczywiście potem były oficjalne tego, ale my to traktowaliśmy trochę, że tak powiem, często obok. To znaczy, tu się odbywa oficjalne, tu się spotykamy, bo może raz do roku i tak to było od lat mniej więcej gdzieś od lat 60., no to już jest 60 lat już, o rany, to strasznie dużo. No ale to dobrze, że jest tak dużo, że się ciągle się pamięta. Kiedy pan się zaczął tak zawodowo zagłębiać w historię getta warszawskiego? Mnie się wydaje, że do tego, to kiedy przyszedłem do tej pracy tutaj, 90 latach, 91 roku przyszedłem do Instytutu, żeby zająć się tutaj, a wcześniej to robiliśmy, to po prostu nasze grupy robiły, nasze spotkania robiły, także to nie były, to był właśnie jak mówiliśmy, to były tutaj to mogliśmy wyszukiwać zdjęcia, słuchać, opisywać, wywiady przeprowadzać, jeżeli ktoś chciał, ale w zasadzie ludzie nie chcieli wywiadów, raczej chcieli napisać, bo chcieli w ciszy swojej napisać to, co czują, a każdy pytający trochę ze swojej strony widzi tego, ale tak to jest ciężko, no ale to jest nawet ciekawsze są, kiedy ludzie przyjeżdżają tutaj, prawda? Kiedy są przy tym pomniku. Bo co innego jak ja spotykam się z panią Thatcher, która mi opowiada, że nie wiem, jak ona była w Pradze czeskiej i tam widziała cmentarz. No bardzo ciekawe, ale a jak jej ktoś pyta, czy to pan, już nie pan, co się nazywa, książę, małżonek, pyta się, czy to są nowe Lamburanowie domy, czy jeszcze stare przedwojenne. Nie można ich winić, bo oni nie wiedzą, nie czują. Bo co innego, jak idzie pani Adina była Świdowska ze mną do miejsca, gdzie na Muszlak Placu, gdzie ona była i ona, która była lekarzem dziecięcym, prawda? I ta jej historia, kiedy ona musiała, dawała no właściwie no, truciznę, nazwijmy to otwarcie, truciznę, żeby ci ludzie zasnęli i żeby I wtedy mnie to uświadomiło, kiedy naraz ona mówi, wiesz co, ja pierwszy raz tu wchodzę, idę po tych schodach. I to dla mnie było przerażające, ale było piękne, że chciała ze mną iść i że chciała to opowiedzieć i tego nie ma w uroczystościach. To są już indywidualne sprawy, kiedy ci ludzie w pewnym momencie muszą powiedzieć i chcą powiedzieć. Bo naprawdę takie rzeczy są no, trudne tym samym ludziom, bo co innego jest odsłonięcie pomnika, prawda? Odsłaniasz pomnik, wszyscy się cieszą, a co innego jak ci wchodzą ludzie, którzy tam byli i nie chcieli być przez wiele lat. A jak mówił pan, że w grupach wtedy jakoś państwo wnikali w ten teren i starali się poznać, że był pan ze świadkami historii, których wypytywał o różne szczegóły. Ale jak trochę to logistycznie wyglądało? Jak pan się wtedy czuł, wchodząc do Muranów, który jest zupełnie inną zabudową? Czy miał pan wtedy mapy, zdjęcia? Ja potrzebowałem mapy. Ja wiedziałem, jaki jest teren, potrzebowałem tych ludzi. Bo ci ludzie to są mapą. Bo oni mówią,
wiesz, tutaj byłem tego. Także, mapa się sama wtedy układa, bo na przykład co roku w tej chwili już ja jestem jedyny tutaj z tego, kiedy jest jest takie wyzwolenie właściwie przez batalion Zośki w czasie powstania, warszawskiego powstania, więźniów, którzy byli właściwie na terenie tego obozu, prawda? I co innego było, kiedy ci ludzie, jeden Czech był, druga była właściwie Żydówka z Polski, którzy pokazywali, no, opowiadali mnie. Ale z drugiej strony to był chłopak, który z wieży kościoła świętego Augustyna robił zdjęcia tego. I on był jeden z tych, który chciał, żeby tam była tablica. Że tutaj z jednej strony oni chcieli, żeby była tablica, że batalion Zośki wyzwolił tutaj Żydów, a z drugiej strony się cieszyli ci, że ktoś o nich pamięta, że tego. I w związku z tym to się stało takim wspólnym świętem. W tej chwili jest coraz mniej ludzi. Ze strony już tych ludzi, Żydów, to już tutaj nikt nie ma. Ale również tych chłopców, którzy byli tego. Ale przychodzimy. Mnie denerwuje, że stają ze sztandarem i są przebrani w panterki, niby ci batalionu Zośka. To jest denerwujące. Buty, jakieś panterki, ale oni w jakiś sposób, oni chcą jakoś być tam. Może ich tylko zapraszają, ale najważniejsze są ci, którzy jeszcze jeden drugiego poznaje, że istnieje. Tak samo pod pomnikiem bohaterów getta. Jak Tomek, jak tutaj przyjeżdżają, no kiedyś przyjechaliśmy właśnie z Irką i jej wnuczek był i on stanął przed tym pomnikiem bohaterów getta. A jednak ten bojowiec to jest właściwie robiony był przez tego rzeźbiarza Rapaporta. To był mój znajomy Żyd, warszawski Żyd. I po wojnie był kilka lat tutaj w Polsce, ale przeżył wojnę w Argentynie. I teraz i kiedy jechałem pierwszy raz do Izraela, to on mówi, przywieź z sobą zdjęcie tego pomnika. No bo tam jest, on wzorował akurat na mnie, jak byłem młodym. No i kilka lat temu stanął przy tym miejscu jego właściwie prawnuk. Więc i co? Jemu nic nie opowiem, prawda? Ja tylko mogę powiedzieć stań i tego. Dopiero jak tego, może mama jemu opowie, babcia opowie, a babcia była akurat, uratowała się w Związku Radzieckim tego. Więc ktoś będzie musiał mu w jakiś sposób, on może sam się zainteresuje, tylko że on jest Żydem, już jest Żydem amerykańskim. Ale jest, inaczej czuje, bo jest taki pan Białowicz, który przerażające jest dla mnie to, kiedy on podchodzi do ludzi i mówi, jestem Białowicz, byłem w rewolcie w Sobiborze. I to jest, on nie umie znaleźć swojego miejsca. On nawet nie chce może, żeby go chwalili, bo
on coś tam zaczyna opowiadać, że on był w tym buncie. Ale on potrzebuje, bo w Nowym Jorku go nikt nie potrzebuje. A tu on może powiedzieć, bo ludzie może go zrozumieją przy tym pomniku. Chociaż powinien być w sobie Boże stać tam, ale tam prawie już nikt nie przyjeżdża, rzadko jakaś wycieczka przyjedzie. Wszyscy jednak przyjeżdżają, no, śpieszą się przy pomniku bohaterów getta. I dlatego też tutaj tego, bo co innego jak my tam przychodzimy z panią Gołdą Tence w styczniu, kiedy jest wyzwolenie Auschwitz i w ten sposób jest pamięć, taka jest. Ale dlatego też ten pomnik jest takim miejscem ciepła, bo my cieszymy się, że spotykaliśmy się, że jeszcze żyjemy, że spotykamy się. Więc on zmienił swój charakter, bo co innego jest dla władz i tego. Ale młodzi ludzie, którzy proszono mnie, żeby ich oprowadzić z Izraela, takie trampkarze, czy takie właściwie młodzież z Izraela, która przyjechała tutaj gdzieś w Pruszkowie, były międzynarodowe. I trenerem był Żyd z Rosji, który jest wiązały. Deszcz padał i ja stanąłem przed kopcem Anielewicza i mówię, no to teraz, oni wysiedli, to teraz chodźcie, wysiadamy tutaj. A oni mówią, po co? Tam przecież Arkadia jest. Bo dla nich to jest opowiadanie starych ludzi. Oni tego już nie przeżywają, bo oni ciągle słyszą. I tu jest ten problem, dlatego jest tak ważne to, co wracamy do tych marszy pamięci. Bo ten marsz pamięci ma inny charakter. To nie jest to, że przewodnik wyklepie kilka zdań, tu tego wybudowany w 1948 roku, a to taki. Z jednej strony to jest to. Ja stałem przed żołnierzami izraelskimi i im to mówiłem, bo przez kilka lat było to, że grupa żołnierzy izraelskich przyjeżdżała tu, spotykała się z wojskiem polskim i staliśmy przed pomnikiem. Musiałem im mówić, prawda, tego. Nie wiem, czy oni od Glesingera, mówię tutaj, Zamenhofa przecież nie znają. To nie jest już ich świat. To już jest świat Izraela. Ale pamięć bohaterstwa zostaje i oni stali, a ja z tam podium ja opowiadałem, prawda, że ta strona jest akurat, gdzie idą ludzie, tak jak za Tytusa w Rzymie, a z tej strony jest walczący. Czy rozumieli? Może rozumieli. Czy teraz tutaj wszyscy rozumieją? Nie. No ale dobrze, że idziemy. Także mnie się wydaje, że to jest ważne. Że mogą przyjść i usłyszeć, wiesz, to. A może też właśnie ci starzy ludzie, którzy chcą przyjść po swoim wnukam. Mnie się wydaje, to jest ważne. No, dlatego też dla mnie muzeum nie jest ważną taką rzeczą, jak pomnik bohaterów getta. Bo pomnik bohaterów getta jest jak gdyby autentycznym zrywem. A to jest pewnym oficjalnym pokazaniem, prawda? To jest konieczne, to jest dla młodych ludzi i trudno mnie oceniać jest to, bo kiedy ja idę z osobą, która tak jak było zaraz na początku otwarcia, to oni mówią, ja chcę zobaczyć tą technikę tych tutaj czasów, tych pierwszych, drugich, trzecich i tego. Tam już nie pójdę, bo ja się ukrywałem. Dla tych ludzi, ale dla młodych jest to ważne. I młodzi, to jest dobrze, że oni, to na pewno się to zmieni.
dla tych ludzi jest ważniejsze stanąć przy pomniku czy przy kopcu Anielewicza. To myśmy kiedyś z Hanią Szmalenbeck i innymi, kiedy robiliśmy konserwację tego terenu, myśmy sobie naraz uświadomili, że to nie jest pomnik, to jest grób. To jest grób, bo tam tych ludzi nikt nie schumował. I to jest najważniejsze. On jest nawet ważniejszy niż pomnik bohaterów getta, bo jest tutaj, w tych ludzie wszyscy tam leżą. I to jest to. Pamiętam, jak ten pierwszy był pomnik zrobiony i kiedyś któregoś tam roku został, nikt tam nie bardzo wiedział, co to jest, litera Beit, Bereshit, to się zaczyna i tego, ale ktoś ułamał. Ale dla Izraelczyków to jest o wiele głębsze, bo to jest na początku i od początku, czyli można wziąć życie żydowskie od początku. Ci ludzie, którzy siedzieli w bunkrach, mówili, jeżeli przeżyjemy, to my życie żydowskie od początku odrodzimy. Stąd jest Bereshit, bara, Eloheinu. Od początku, na początku był Bóg, stworzył się tego. I to są takie rzeczy, że każda grupa ludzi ma inne spojrzenie i na pomnik, i na kopiec, i na muzeum. Ale to dobrze. Mi się wydaje, że to jest dobrze i dlatego musimy chodzić i przechodzić tam. Także mi się wydaje, że jeżeli mnie się udaje, że ja mogę tam ludziom coś wyjaśnić, pokazać, że mogę nawet nacisnąć na guzik i nielubiany przeze mnie pomnik Karskiego zacznie mówić, to wtedy wiesz, a ludzie to potrzebują, bo jak wyjaśnić? Nikt nie będzie puszczał Grünberga filmu o Karskim, tylko stanie tutaj i się zatrzyma i zobaczy i przeczyta, prawda? I mnie się wydaje, że dobrze, że my jesteśmy, że my możemy mówić, dobrze, że ci są, którzy chcą słuchać. Dobrze, to zadam jeszcze jedno pytanie. Trudno. Pan ma przed sobą zdjęcie dziewczynki, patrzy na ruiny getta, pewnie gdzieś z okolicy ulicy Stawki. Co pan czuje, jak pan widzi takie zdjęcia? Że jestem stary. Bo ja to widziałem 70 lat temu. Tylko że ja nie wlazłem na to. A tu to jest trochę, wiesz, poczekaj. Ja zawsze pracując i tutaj robiąc różne zdjęcia, mówią, dziewczynko, stań tutaj i spójrz w tą stronę. Nie, o wargi weź tego, bo lepiej to widać. Niestety, ale z drugiej strony jest to dla mnie ważne, bo można pokazać, zobacz, ta dziewczynka jest tego. A ja jednocześnie od razu myślę o tym chłopaku, który tutaj już nie żyje, z AK, który robił zdjęcia tego obozu tam, który był na tym. Więc Bogu dzięki, że już nie ma takich tych ruin. Mnie zawsze to fascynuje. Jak się czują osoby, które właśnie to widziały, a teraz widzą Warszawę zupełnie inną, odbudowaną. Jakie to jest uczucie, tak widzieć, jak to miasto się zmienia? Ja mi się wydaje, że każdy z nas chce czy nie chce, rodzi się z dzieckiem i naraz jego świat się kończy. Ale że zawsze coś w pamięci zostaje. No, bo trudno powiedzieć, że ja się cieszę. Ja się nie cieszę, bo mógłby to być park na przykład. Ale i wtedy co? Znowu kilkanaście było pomników. Zielone drzewa, tak jak proponują przy pomniku teraz. Sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Ja
No, świat musi iść do przodu, ale cieszę się, że może nie będzie drugiego takiego samego miejsca. Ale niestety to nieprawda. Ja byłem w Iraku. Pracowałem przez rok w Niniwie. I piękne były tam asyryjskie rzeczy. I miesiąc temu, czy 2 miesiące, dowiedziałem się, że wszystko to rozbito. Już nie ma tego. Na kawałki. Byłem w Niniwie, gdzie Jonasz płakał, gdzie tego. Wszystko. I z czego ja się mam cieszyć? Bo w innym miejscu jest taka ruina. I to jest, wiesz, dlatego mnie jest trudniej, im dłużej będziesz żyć, tym trudniej będzie ci się, że tak powiem, w jakiś sposób być zadowolonym. Mnie się wydaje, że nie można być zadowolonym z naszego świata. Bo co chwilę takie się ruiny dzieją. Ludzi mordują. Ja pamiętam tych ludzi, którzy tam i ich mordują teraz. I wyglądało to, że to będzie największe nieszczęście świata. A niestety, ale dlatego ważne jest to, żebyśmy ciągle mówili, że ciągle pokazywali tak. I nie róbmy takich ruin. I róbmy te żonkile. Tak mi się wydaje. Dlatego jestem. Dlatego chcę. Dlatego tobie to właśnie w tej chwili mówię. No bo musimy to mówić. I jeden z drugim zawsze coś zrobi. No.